Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz, kto wygra wybory w Polsce 2023. Rynkowe tłumaczenie. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do tego, aby polubić i zasubskrybować nasz nowy kanał na Instagramie. Link w opisie. Dziękuję, zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz, kto wygra wybory w Polsce 2023. Rynkowe tłumaczenie. Jako że w Polsce zbliżają się wybory, mamy jeszcze 45 dni do wyborów, a głównym hasłem opozycyjnym do tego, żeby pokonać partię, którą teraz rządzi, jest to, że mamy do czynienia teraz w Polsce z drożyzną, warto się zastanowić, jak teraz ten czynnik będzie wpływał na wybory i czy to właśnie nie będzie jeden z tych głównych argumentów, który przeważy to, jaki będzie ostateczny wybór Polaków 15 października w naszym kraju. Ponieważ inflacja jest naprawdę poważnym argumentem po stronie opozycji, żeby przejąć władzę, ale Polacy będą musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy inflacja, która w Polsce miała miejsce, była efektem działań partii rządzącej, czy też była efektem zjawisk o charakterze globalnym. A tak się składa, że dzisiaj o godzinie 10 poznamy wstępne sierpniowe dane o inflacji w Polsce i będziemy zdecydowanie wiedzieć więcej, co może być dalej, ponieważ inflacja, którą dzisiaj poznamy, może otworzyć nam perspektywy do zjawisk gospodarczych, które będą istotne praktycznie dla wszystkich Polaków, a zwłaszcza dla tych, którzy mają kredyty hipoteczne, o czym będzie za chwilę. No i rynkowe tłumaczenie tego, żeby szukać odpowiedzi na pytanie, kto wygra wybory w Polsce 2023, tkwi właśnie w obserwacji zjawiska inflacyjnego. Ponieważ, jak widzimy tutaj na pierwszym wykresie, inflacja ewidentnie zaczyna spadać, natomiast była w swoim piku na samym początku tego roku zbliżona do poziomu 20%. Natomiast w świadomości społecznej zwykle to zjawisko, które ma miejsce w gospodarce, jest opóźnione o około 6 miesięcy, więc cały czas w świadomości społecznej jest to, że mamy szczyt inflacji. Dopiero te zjawiska, które teraz zachodzą, procesy dezinflacyjne, będą przebijały się do świadomości społecznej, ale im szybciej te procesy dezinflacyjne będą postępowały, tym szybciej te zjawiska mogą dotrzeć do percepcji przeciętnego wyborcy. Dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby obserwować rynkowe tłumaczenie i szukać odpowiedzi, kto wygra wybory w Polsce 2023, a temat inflacji moim zdaniem jest teraz kluczowy, bo jeszcze raz przypomnę, w mojej ocenie temat inflacji jest poważnym, jest jeżeli nie najpoważniejszym argumentem po stronie opozycji do tego, żeby przejąć władzę w naszym kraju. Natomiast zobaczmy, co tutaj nam mówi rynek. A rynek jest niezwykle interesujący z powodu tego, że te prognozy przed danymi o godzinie 10 mówią nam, że inflacja w Polsce w sierpniu ma wynieść dokładnie 10%, czyli ma być jeszcze dwucyfrowa, więc bardzo łatwo sobie wytłumaczyć, co się będzie działo, jeżeli się okaże, że inflacja stała się już teraz w sierpniu jednocyfrowa. Będzie to wielki argument po stronie partii rządzącej o tym, że ich polityka jest bardzo skuteczna w tłumieniu inflacji i to może przynieść właśnie dodatkowe zyski w postaci wzrostów poparcia sondażowego. Natomiast jeżeli się okaże, że inflacja cały czas jest dwucyfrowa, to cały czas w kolejnych tygodniach i w kolejnych dniach to opozycja może mieć argumenty po swojej stronie i to może być to argument, który zaważy o tym, kto wygra wybory w Polsce 2023. Dlatego też obserwacja tego zjawiska, jakim jest inflacja, a poznamy jeszcze raz ten wstępny sierpniowy odczyt dokładnie o godzinie 10, jest taki istotny, żeby zrozumieć, co się dzieje. I teraz zobaczmy, jaki jest rozrzut prognoz. Najniższa prognoza to jest 9,7, najwyższa to jest 10,2. No i jak widzimy tutaj
Inwestorzy, czyli podmioty, które prognozują, że inflacja stanie się jednocyfrowa, to są przede wszystkim podmioty zagraniczne. Natomiast podmioty polskie raczej nastawiają się, że inflacja będzie cały czas miała dwucyfrową wartość. I oczywiście także niezwykle istotne będzie to, czy spadek inflacji do poziomów jednocyfrowych przełoży się momentalnie na to, że Rada Polityki Pieniężnej dostanie argumenty ku temu, żeby już we wrześniu obniżyć stopy procentowe. A jeżeli do tego dojdzie, to dodatkowo zwiększy się szansa na to, że partia rządząca osiągnie pozytywny wynik w wyborach 2023 w Polsce, ponieważ obniżka stóp procentowych będzie argumentem za tym, że skuteczne były działania rządu w celu stłumienia procesów inflacyjnych. Natomiast jeżeli odczyty będą dwucyfrowe, to oddali się perspektywa obniżki stóp procentowych we wrześniu, a dopiero prawdopodobnie w październiku, 3 października będzie ta pierwsza obniżka stóp procentowych. Dlatego też te dzisiejsze dane mają takie ogromne znaczenie i będziemy przywiązywać do nich bardzo dużą wagę. Jak zachowuje się inflacja w naszym regionie i widzimy tutaj na tym przykładzie, że gdzie mamy Czechy, Węgry i Polskę, że inflacja zachowuje się bardzo, bardzo podobnie. Tempo wzrostu inflacji jest takie same, może z wyjątkiem Węgier w ostatnich miesiącach, ale kierunek trendu inflacyjnego, zobaczmy, to jest wykres, który zaczyna się w 2010 roku i wcześniejsze procesy deflacyjne i późniejsze procesy inflacyjne od 2015 roku w całym regionie występują tak samo, występuje ten sam kierunek, tylko być może w niektórych miejscach czasami następuje chwilowe przyspieszenie procesów inflacyjnych, tak jak to miało miejsce w ostatnim czasie na Węgrzech. Natomiast kierunek i siła inflacji w Czechach, w Polsce i na Węgrzech jest mniej więcej taka sama. A teraz w ostatnich miesiącach następują procesy dezinflacyjne, czasami nawet deflacyjne, jeżeli chodzi o inflację producencką. Stąd też takie wyraźne spadki. No i też wyborcy w Polsce będą musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy inflacja ma charakter lokalny, czyli jest zawiniona przez rząd, czy też jest efektem zjawisk, które mają miejsce na całym świecie, czyli inflacja ma charakter globalny. No i myślę, że ten wykres przybliża nam do odpowiedzi na pytanie, jaka jest prawdziwa struktura i charakter inflacji na całym świecie. Natomiast dlaczego też ta inflacja ma takie duże znaczenie? Ponieważ jak widzimy na tym następnym wskaźniku, ma ona gigantyczny wpływ na koniunkturę konsumencką, na ocenę tego, jak konsumenci widzą przyszłość. I momentalnie widać, kiedy procesy dezinflacyjne się pojawiły, kiedy inflacja w Polsce zaczęła się zmniejszać, momentalnie wskaźniki, ten bieżący wskaźnik koniunktury konsumenckiej i wyprzedzający wskaźnik koniunktury konsumenckiej zaczęły iść mocno w górę. Dlatego też naprawdę zjawisko inflacyjne to jest najważniejszy oręż w arsenale opozycji do tego, żeby przejąć władzę w naszym kraju. Natomiast wydarzenia w gospodarce i te wskaźniki koniunktury konsumenckiej jednoznacznie pokazują, że ustępowanie procesów inflacyjnych sprawia, że ten optymizm narasta i warto być tego świadomym. Plus warto zwrócić uwagę także na to, że inflacja ma gigantyczny wpływ na to, jak realnie Polacy zarabiają. I na następnym wykresie też bardzo ładnie to widać, że realne tempo wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w naszym kraju staje się zbliżone do zera. A jeżeli się okaże, że inflacja staje się jednocyfrowa, to już ewidentnie realne tempo wynagrodzeń w ujęciu rok do roku stanie się dodatnie. I w tym wypadku będzie to także czynnik, który będzie sprzyjał temu, żeby to jednak partia, która teraz rządzi, uzyskała reelekcję i kolejną kadencję. Dlatego też wpływ tego realnego tempa wynagrodzeń, optymizmu konsumenckiego może mieć tak ogromne znaczenie i to jest rynkowe tłumaczenie i odpowiedź na pytanie, kto wygra wybory w Polsce 2023. Myślę, że przełożenie się wniosków, które płyną z tych wykresów na to, kto wygra wybory 2023 jest bardzo duże. Myślę, że za sukcesami partii rządzącej w ostatnich 8 latach stało to
między innymi, że realne tempo wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce było bardzo silnie dodatnie, stąd też bardzo duża presja na wzrost konsumpcji. No i teraz ten czynnik, jakim była inflacja, te realne tempo wynagrodzeń bardzo mocno zbił w dół, co oznaczało w polskiej polityce znaczący wzrost szansy opozycji na przejęcie władzy. No i zobaczymy, co dalej się wydarzy. Taka jest rynkowa interpretacja i rynkowe tłumaczenie zjawisk w polskiej polityce. Natomiast perspektywy są także niezwykle istotne i myślę, że warto zobaczyć, kto wygra wybory w Polsce 2023 poprzez rynkowe tłumaczenie zjawisk, które mają miejsce. No i pytanie jest także takie, czy pogłębienie zjawisk statystycznych, pogłębienie zjawisk makroekonomicznych i rynkowych, które wpływają na globalną inflację, takim jak zachowanie ceny gazu, co widać tutaj na tym następnym wykresie, gdzie mamy nałożenie ceny gazu i inflacji producenckiej dla strefy euro i dla Stanów Zjednoczonych, czy też nałożenie się zachowania ropy naftowej na inflację w Stanach Zjednoczonych oraz także pośrednio na inflację w różnych innych częściach świata, będzie sprzyjało temu, żeby ta inflacja w kolejnych także miesiącach zaczęła spadać, żeby inflacja generalnie na całym świecie zaczęła wracać do celu także w Polsce. Natomiast myślę, że temat inflacji będzie dzisiaj bardzo istotny, ponieważ to nie Polska będzie nie tylko Polska nie będzie jedynym miejscem, jedynym krajem, z którego poznamy dane o inflacji. Poznamy także dane o inflacji z Francji, poznamy także dane o inflacji we Włoszech. Dla całej strefy euro to będą wstępne dane makroekonomiczne o inflacji. Zobaczymy, jakie jest tempo spadku inflacji, jakie jest tempo dezinflacji. Widzimy tutaj w każdym przypadku, że inflacja ma spadać, no może z wyjątkiem Francji, gdzie prognozy mówią nam o wzroście. Natomiast poznamy także inflację PCE dla Stanów Zjednoczonych. Przypominam, inflacja PCE to jest ulubiony miernik tempa wzrostu cen, czyli inflacji dla Fedu, dla wszystkich tych, którzy w Ameryce podejmują decyzje w sprawie polityki monetarnej. Te dane poznamy o godzinie 14:30 i spośród wszystkich danych makroekonomicznych ze świata dzisiaj to właśnie te dane o inflacji PCE są najistotniejsze, będą miały duży wpływ na przełożenie się na amerykańskiego dolara i na zrozumienie procesów, które się dzieją wśród inwestorów, ponieważ jak widzimy tutaj mediana mówi nam, że inflacja w Stanach Zjednoczonych ma podrosnąć, ma wzrosnąć do poziomu 3,3, a w lipcu było to 3%. Ewidentnie procesy związane z efektem bazy zanikają. Szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych, przypominam, był w czerwcu 2022 roku. W Europie był mniej więcej w październiku, listopadzie 2023 roku i zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy. Natomiast jeszcze raz przypomnę na samym końcu wykres globalnej inflacji, która także pokazuje, że w ujęciu globalnym inflacja osiągnęła swoje apogeum dokładnie pod koniec października 2022 roku i teraz zaczyna wyraźnie spadać. Rynkowe przełożenie i rynkowe obserwacje zachowań inflacji najlepiej tłumaczą obligacje, dlatego też dzisiaj po godzinie 14:30 kluczowe będzie zrozumienie zachowania amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności pójdą dalej w dół, będzie to oznaczało, że inwestorzy wierzą w kontynuację procesów dezinflacyjnych, wierzą w to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych ma teraz właśnie miejsce, a każdy spadek będzie także bardzo dobrze zinterpretowany przez rynek ryzyka. Myślę, że tak należy patrzeć na to, co się wydarzy po godzinie 14:30, a w Polsce już po godzinie 10:00 będziemy dyskontować polskie dane o inflacji na polskich obligacjach. Jako że prawdopodobnie już polski rynek obligacji zdyskontował nawet spadek inflacji do poziomów jednocyfrowych, część obniżek stóp procentowych także jest uwzględniona już na polskich rentownościach. Dlatego też ważne będzie znalezienie odpowiedzi, co się wydarzy z polskimi obligacjami po godzinie 10:00. Jeżeli się okaże, że rentowności spadają, czyli utrzymują się poniżej poziomu 5,55, to
będzie to interpretacja rynkowa tych danych następująca, że rynek spodziewa się następnego nawet przyspieszenia procesów dezinflacyjnych, to, że dalsze spadki inflacji będą miały miejsce. No i każdy spadek poniżej tego poziomu wczorajszego zamknięcia będzie zinterpretowany pozytywnie, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, sprzyjają także obniżkom stóp procentowych w naszym kraju. Myślę, że tak należy podchodzić do tych danych makroekonomicznych. I amerykański dolar także powinien być obserwowany, ponieważ od niego wiele zależy, jak on zareaguje na te dzisiejsze dane o inflacji. Według Bloomberga, według najnowszego raportu jesteśmy teraz świadkami wykupienia amerykańskiego dolara, co według raportu ma sprzyjać jemu korekcie tej waluty. Natomiast wczorajsze wydarzenia, czyli przebicie miesięcznej linii trendu spadkowego na euro-dolarze, zachęca faktycznie do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty najważniejszej pary świata, a wzrosty najważniejszej pary świata sprzyjają także wzrostom np. polskich aktywów i wszystkich innych rynków emerging markets, więc warto być świadomym tego, że te wydarzenia na eurodolarze niosą ze sobą duże międzyrynkowe konsekwencje. Natomiast co moim zdaniem jest bardzo interesujące i chciałbym zwrócić uwagę na statystykę, którą znalazłem. Najnowszy raport Bloomberga także pokazuje, że przed nami wrzesień, a wrzesień statystycznie na przestrzeni ostatnich 5 lat przyniósł nam za każdym razem umocnienie amerykańskiego dolara i podczas całego roku kalendarzowego wrzesień najbardziej sprzyja aprecjacji amerykańskiego dolara. Natomiast zobaczmy, jak później, październik, listopad, a już w ogóle grudzień na przestrzeni tych ostatnich lat w ogóle nie sprzyjał aprecjacji amerykańskiego dolara, więc wniosek z tego raportu był taki, że przed nami wrzesień, który jest ostatnią szansą na to, żeby amerykański dolar się umocnił. Jest na to największa statystyczna szansa i prawdopodobieństwo. Im bliżej będzie końca września, tym bardziej będzie zwiększała się szansa na to, że amerykański dolar będzie dalej tracił na wartości. Takie jest przesłanie tego raportu i myślę, że wnioski z jego płynące warto sobie zapamiętać. I szybki przegląd indeksów giełdowych i wydarzeń, które mają miejsce na rynku. Rozpoczynamy od indeksu Standard & Poor's. Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty. To sprzyja popytowi na ryzyko. Giełdy w Azji są podzielone. Hongkong spada, natomiast widzimy, że dane makroekonomiczne starają się polepszać z wyjątkiem danych o usługach. Natomiast giełda Tokio rośnie, dlatego też Europa dzisiaj powinna rozpocząć moim zdaniem od lekkich, optymistycznych sygnałów, a DAX ma szansę znowu atakować poziom 16 000 punktów, a od reakcji na dane po godzinie 14:30 moim zdaniem uzależniam szansę na to, czy ten poziom zostanie trwale pokonany na zamknięciu dzisiejszego dnia. Przypominam, że dzisiaj kończymy cały miesiąc i kształt świecy miesięcznej także jest przez część inwestorów uwzględniany. Dla danych z Niemiec poznamy także dane z rynku pracy o godzinie 9:55, które mają znaczenie. Poznamy także jobless dla amerykańskiej gospodarki i w tym wypadku warto zwracać uwagę, czy czasem nie przekraczają one 250 000. Dopiero moim zdaniem te dane, które by przekroczyły poziom 250 000, dałyby rynkowi pretekst do dyskontowania takich publikacji. Każda inna powinna być zlekceważona, zwłaszcza że równolegle mamy te super ważne dane o inflacji producenckiej, po inflacji PCE dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli dodatkowo amerykański dolar będzie się osłabiać po godzinie 14:30 i rentowności spadać, to jest spora szansa na to, że Fibonacci w okolicach $1949 na cenie złota zostanie pokonany. Natomiast widać, jak bardzo ładnie w ostatnich dniach te zniesienia Fibonacciego tutaj pracują. Rynek miedzi do utrzymania nad poziomem 8250 także faworyzuje scenariusze prowzrostowe, jak i cena ropy naftowej także sygnalizuje, że jest większa szansa na wzrosty indeksów giełdowych niż na spadki, plus zachowanie Bitcoina. Ostatnia sesja to jest sesja na przeczekanie, no i dzisiaj będziemy czekać na czy wystąpi przełożenie zachowania
rynku ryzyka na zachowanie Bitcoina. Natomiast także pamiętajmy, że rynki czekają na jutrzejsze dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie dopiero to one będą w stanie ostatecznie wygenerować ten potężny impuls, który doprowadzi do ukształtowania świec w ujęciu tygodniowym. Na koniec szybki przegląd polskich aktywów. Jak widzimy zanikającą zmienność na euro-złotym, to wnioski są takie, że szykujemy się wkrótce do wybicia, natomiast zachowanie euro-dolara sprzyja temu, żeby to było wybicie w dół, czyli żeby złoty zaczął się umacniać, natomiast giełda papierów wartościowych powinna korzystać z tendencji na całym świecie, czyli jest większa szansa na wzrosty niż na spadki indeksów giełdowych na warszawskim parkiecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Cześć!